On odwraca swojego konia, galopem ucieka, rozkaże oślepić wszystkich tych jeńców. Nieładnie jest czcić obrazy, ikony. Zniknie ona zupełnie z mapy politycznej Europy. Witam Was z tej bułgarskiej twierdzy Baba Vida. Znajduje się ona nad Dunajem i dzisiaj z tego miejsca opowiem Wam o historii pierwszego państwa bułgarskiego. O tym, jak to się stało w ogóle, że Bułgarzy przekroczyli Dunaj i znaleźli się na tych terenach, o ich zmaganiach z Bizantyjczykami, z Awarami, z Węgrami oraz o upadku tego pierwszego bułgarskiego państwa na początku XI wieku. Zapraszam Was na historię pierwszego państwa bułgarskiego w średniowieczu. Ludy tureckie były kolejną falą po Hunach i Awarach, migrującą ze wschodu przez Wielki Step. Już pod koniec V wieku, a na pewno w wieku VI, na żyzne równiny na północ od Morza Czarnego przybili Bułgarzy, a inny turecki lud, Hazarowie, zajęli tereny na północ od Kaukazu. Pierwsza wzmianka o Bułgarach pochodzi już z 480 roku, kiedy to pomagali oni cesarzowi bizantyjskiemu Zenonowi walczyć z Ostrogotami. W połowie VII wieku Kagan Hazarów najechał na Bułgarów i pokonał ich, a następnie wygnał z terenów, które w bułgarskiej mitologii narodowej określone są mianem Wielkiej Bułgarii. Wodzem tej wielkiej bułgarskiej rodziny plemion jeszcze niepodzielonej był Han Kubrat, legendarny protoplasta wszystkich bułgarskich władców. Jednak po porażce w walce z Hazarami doszło do podziału tego licznego ludu na kilka odłamów. Jedni wybrali ucieczkę na północ, nad Wołgę i Kamę, gdzie później przez setki lat będzie istniało państwo bułgarskie zwane Bułgarią Kamską i zostanie ono ostatecznie zniszczone dopiero w XIII wieku przez najazd Mongołów. Drugi odłam powędrował na zachód, gdzie w tym czasie siła Awarów była bardzo słaba i tutaj dalej przez Panonię dotarli oni aż do południowych Włoch pod wodzą syna Kubrata Alceta. Największa jednak grupa pod wodzą Hana Asparucha udała się nad Dolny Dunaj i tutaj weszła w koegzystencję ze Słowianami, którzy od ponad wieku już zamieszkiwali te terytoria. Co bardzo istotne, choć Bułgarzy pochodzą z ludów tureckich, to dzisiaj ten naród uważany jest za słowiański, ponieważ po przybyciu na Bałkany bardzo szybko się zeslawizowali i zarówno genetycznie, jak i kulturowo zostali w przeciągu VIII i IX wieku przez Słowian zdominowani. W roku 680 Han Asparuch przeprawił się wraz ze swoimi koczownikami na południowy brzeg Dunaju i wkroczył na terytoria, które znajdowały się pod władzą bizantyjską. Widząc nową hordę barbarzyńców na północy, cesarz Konstantyn IV zorganizował ekspedycję, aby zatrzymać nowych najeźdźców. Doszło do wielkiej bitwy, która rozegrała się gdzieś nad Dolnym Dunajem, blisko jego delty, tam gdzie wpada on do Morza Czarnego, na terenach podmokłych, niezwykle wilgotnych i w czasie lata bardzo upalnych. Bizantyjczycy przedzierali się przez te ciężkie terytoria, próbując nawiązać kontakt bojowy z Bułgarami, którzy sprytnie unikali konfrontacji zbrojnej z nimi w tym momencie. W pewnym momencie cesarz Konstantyn IV zachorował i wycofał się w kierunku Konstantynopola, żeby podleczyć się, żeby nie umrzeć od choroby na takiej kampanii wojennej. Kiedy jego dowódcy dowiedzieli się o tym, posądzili cesarza o tchórzostwo, że jest dezerterem. Być może to była prawda, być może rzeczywiście był ciężko chory i nie mógł kontynuować walki. Tak czy inaczej, kawaleria bizantyjska wycofała się na południe w krok za cesarzem i została na tych podmokłych terenach sama piechota. I w tym momencie Han Asparuch zarządził atak i zmiażdżył wojska bizantyjskie, które doznały tam sromotnej klęski. I w ten oto sposób powstała nowa kraina, powstał nowy kraj zwany od tego czasu Bułgarią,
Rok 681 to jest historyczna data uznawana za początek państwa bułgarskiego, bo jest to rok, w którym Bułgarzy podpisali traktat z Bizantyjczykami. W wyniku tego traktatu Bułgarzy zajęli tereny na południe od Dunaju aż po Starą Planinę i tutaj będzie trzon ich przyszłego państwa. Na tym terenie wcześniej oczywiście mieszkały inne ludy, przede wszystkim słowiańskie. Słowianie przybyli tutaj około 100 lat wcześniej i były to głównie plemiona siewierców oraz siedmiorodów. Bułgarzy w odróżnieniu od innych koczowników mieli znacznie lepszy stosunek do Słowian, ponieważ potrafili z nimi nawiązać koegzystencję. I dzięki temu udało im się w ogóle przetrwać na tych terenach, bo gdyby oni jeszcze mieli pod sobą wojujących z nimi Słowian, to w ogóle nie dali rady utrzymać by się na tym terytorium, gdzie mieli bardzo blisko kontakt z Bizantyjczykami, którzy oczywiście będą chcieli przez kolejne stulecia usunąć ich z tego terenu, zagarniętego im przecież siłą. Bułgarzy ze Słowianami bardzo dobrze kooperują, chociaż sami są ludem oczywiście tureckim, ale po kilkuset latach z tej tureckości ich już niewiele zostanie. Zostaną bardzo szybko zeslawizowani przez mieszkańców, na których natrafili na południe od Dunaju. Zresztą o tym opowiem dalej. Ale oczywiście Bizantyjczycy nie dali za wygraną, postarali się rozwiązać problem bułgarski w zupełnie inny sposób, czyli skoro ich wojsko nie dało rady pokonać Hana Asparucha, to wysłali na nich Chazarów, którzy to ćwierć wieku wcześniej pokonali ich na Wielkim Stepie. I ten oto sposób około roku 700 na północy od dzisiejszej Bułgarii dochodzi do bitwy między Chazarami i Bułgarami. Chazarzy zwyciężają, Han Asparuch ginie, ale jednak Bułgarzy zostają tutaj na tym terenie, nie zostają doszczętnie pokonani i ich młode państwo wkracza teraz w kolejny okres koegzystencji z Bizancjum. Po śmierci założyciela państwa bułgarskiego władzę nowym hanem zostaje jego syn Terweł. I zaczyna on swoją karierę od przygarnięcia pod swoje skrzydło Justyniana II Beznosego, cesarza bizantyjskiego, który został wcześniej wygnany przez rewoltę, ponieważ był wielkim okrutnikiem. Uciekł do Chazarów, tam ożenił się z córką Hana Chazarów, ale później dyplomacja bizantyjska sprawiła, że chcieli go również tam zabić, więc uciekł przez step i trafił na dwór Hana Terweła. Ten teraz postanowił pomóc mu odzyskać władzę w Konstantynopolu. Wielka armia bułgarska ruszyła w 705 roku pod mury tego wielkiego miasta celem odzyskania tronu dla Justyniana II Beznosego. Niestety, jak wiecie, bizantyjskie mury były bardzo potężne i nie było szans, żeby ale barbarzyńska armia zdobyła to wspaniale ufortyfikowane miasto w owym czasie, więc jako że oblężenie okazywało się bezowocne, cesarz wziął ze sobą kilkudziesięciu najbardziej zaufanych ludzi, przedarł się do środka przez rury kanalizacyjne i objął władzę w mieście od środka. Jego pojawienie się po prostu w środku spowodowało taki szok i takie zaskoczenie jego przeciwników, że rebelia szybko upadła i cesarz wrócił na swój tron. Jednak nie rządził zbyt długo. W 711 roku znowu wybuchła rebelia przeciw niemu i znowu Terweł interweniował ze swoim wojskiem, żeby pomóc mu. Jednak nie zdążył, kiedy dotarł pod Konstantynopol. Cesarz już nie żył, a nowy władca, można powiedzieć uzurpator, jakoś starał się po prostu ugładzić Bułgarów, nie atakował ich, być może dał im jakieś dary i wrócili oni na swoje terytoria. Jednak nie na długo, bo w owym czasie Bizancjum miało duże problemy wewnętrzne, co chwilę zmieniali się władcy i nie tylko Bułgarzy, ale też Arabowie postanowili skorzystać z tej okazji. Tak więc z jednej strony na Trację były ciągłe najazdy bułgarskie, a z drugiej strony Arabowie postanowili zadać śmiertelny cios Konstantynopolowi. Bo w owym czasie Bizancjum było naprawdę bardzo słabe, osłabione zarówno słowiańskim i bułgarskim najazdem na Bałkanach, jak i arabskimi najazdami na wschodzie. Jeżeli Konstantynopol padłby w 717 roku, to zupełnie zniknęłoby z powierzchni ziemi Imperium Bizantyjskie. Wielkie oblężenie arabskie trwało przez całą jesień 717 roku, przez całą zimę, która na szczęście dla Bizantyjczyków była bardzo sroga.
Podobno przez 100 dni leżał śnieg, co jest niespotykane w tej szerokości geograficznej. I kiedy ci wymrożeni, wymęczeni Arabowie na wiosnę otrzymali kolejne posiłki i z nowymi siłami przystąpili do oblegania Konstantynopola, to wówczas z wiosną hordy bułgarskie przybyły, aby pokonać ich. I w ten sposób tak naprawdę Bułgarzy przechylili szale zwycięstwa, rozgromili Arabów pod Konstantynopolem wiosną 718 roku i niedługo później Arabowie zwinęli swoje oblężenie i wrócili, właściwie wyłącznie ich niedobitki wróciły dalej na wschód i Konstantynopol został obroniony, co było wydarzeniem bardzo, bardzo istotnym, bo gdyby wtedy upadł, to historia Europy i świata prawdopodobnie potoczyłaby się zupełnie inaczej. Jednak Leon III Izauryjczyk dał radę odeprzeć ten najazd i Bułgarzy mu w tym bardzo pomogli. Następnie po śmierci Hana Terweła w 721 roku następuje długi okres spokoju pomiędzy Bizantyjczykami a Bułgarami. Być może wynika to stąd, że Bizancjum było im bardzo wdzięczne i nie zaprzestawało płacenia corocznego trybutu na rzecz bułgarskich chanów. Oni się tutaj stabilizują, ich władza okrzepnie i będą mogli za chwilę przystąpić do dalszych działań. Lata pokoju to także lata dobrobytu. Plemiona stepowe, koczownicze, tureckie, Bułgarzy oczywiście słynęli z tego, że produkowali sery, no bo z mleka owczego czy też bawolego najłatwiej było zrobić wartościowe jedzenie, które dało się transportować. Był to właśnie ser. I taki oto typowy bułgarski ser chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Jest to ser, który nazywa się sirene. Jest tradycyjnie wykonywany z mleka bawolego i teraz pierwszy raz na Waszych oczach spróbuję, jak on w ogóle smakuje, ten bułgarski specjał. Jest delikatnie słony, ale ma smak niepowtarzalny, zupełnie niepodobny do innych serów, które wcześniej jadłem, chociaż smakoszem serów jestem. Jeżeli również Wy chcielibyście spróbować smaku Bułgarii, to polecam Wam sklep sponsora tego odcinka, sklepu internetowego winnybułgar.pl. W linku poniżej tego filmu znajdziecie swój kupon rabatowy, gdzie będziecie mogli skorzystać z oferty tego wspaniałego sklepu i poczuć smak Bułgarii we własnym domu, na własnym talerzu. Tak jak na przykład ten specjalny bułgarski ser sirene, który smakuje wyśmienicie. W połowie VIII wieku Bułgarzy żyją w dużym spokoju. Na zachodzie mają niezbyt silne plemiona słowiańskie, Serbów i Chorwatów, którzy w tamtym czasie uzyskują niepodległość od Bizancjum i jeszcze nie stwarzają zagrożenia dla okolicznych ludów. Na północy, na północnym zachodzie, dokładnie rzecz ujmując, mają Awarów, którzy w owym czasie są już bardzo słabi i którzy są stopniowo naciskani przez Franków, którzy z kolei od zachodu tutaj mają swoją ekspansję na teren Europy Środkowej. Na północy nie przeszkadzają im w tym czasie Hazarowie, a na południu jest Imperium Bizantyjskie, które ma duże problemy w walce z Arabami. Jednak już w 759 roku Grecy postanawiają znowu wyprawić się przeciw Bułgarom. Nie wiadomo dokładnie, jaki był powód tej nowej wojny bułgarsko-bizantyjskiej, ale faktem jest, że Han Winek pokonał armię bizantyjską w przełęczy Riszki w Starej Planinie. I mimo, że odniósł wspaniałe zwycięstwo nad najeźdźcami, to jednak wbrew opinii arystokracji nie uderzył na południe i nie kuł żelaza póki gorące, ale poprosił o pokój z cesarzem. I to bardzo się nie spodobało tejże arystokracji, dlatego zamordowano go i wybrano na nowego Hana Teleka. Teleka, który był za tym, żeby walczyć z Bizancjum. On to wyprawił się na nich i walczył z nimi bardzo skutecznie, aż do 763 roku. Wtedy to cesarz Konstantyn V postanowił rozwiązać problem bułgarski bardzo systemowo. Dużą flotę wysłał w górę Dunaju, na niej załadował kawalerię, piechota ruszyła lądem i doszło do wielkiej bitwy, w
której to Han Telek przegrał. Pokonali go Bizantyjczycy, uciekać musiał, a to dla tak wojowniczego Hana oznaczało śmierć, ponieważ został zabity przez własnych ludzi, jako że nie był tym, który był w stanie pokonać Bizancjum w polu. Wybrano nowego Hana, którym został Kadam. I Kadam był wreszcie tym, który zapewnił prawie 30 lat stabilnych rządów w Bułgarii. W Bułgarii, która była w tym czasie niesamowitą mozaiką ludów, kultur i religii, ponieważ z jednej strony byli tutaj Słowianie, którzy przybyli w połowie VI wieku i zasiedlili te tereny masowo, byli głównym etnosem. Z drugiej strony byli Grecy, którzy mieszkali na wybrzeżu Morza Czarnego, tam głównie w miastach. No i do tego wszystkiego przybyli jeszcze tureccy Bułgarzy. Wszystkie te ludy posługiwały się innym językiem, wszystkie wyznawały też inną religię, ponieważ Słowianie oczywiście wierzyli w swoich bogów z Perunem na czele, Bułgarzy w swoich bogów z Tangri na czele, ich religia zresztą była mocno szamanistyczna, a w tych miastach nadczarnomorskich żyli Grecy, którzy oczywiście wyznawali chrześcijaństwo. I ta cała mieszanka tworzyła Bułgarię w VIII wieku. Za czasów Hana Kardama, pod koniec VIII wieku, Bułgarzy są dość bezpieczni na południu, dlatego rozszerzają swoje panowanie na północy. Szczególnie, że Awarzy są w owym czasie już u schyłku swojego panowania nad Doliną Panońską, bo tam Frankowie od zachodu dokonują pod koniec VIII wieku ostatecznego podboju kaganatu Awarów. Jednak w 791 roku cesarz Konstantyn VI postanawia uderzyć na Bułgarię i dochodzi do bitwy, w której to Bułgarzy zwyciężają, jednak jest to bitwa dosyć krwawa i w kolejnym roku, kiedy Bizancjum ma znacznie lepsze możliwości mobilizacyjne i udaje im się zebrać kolejną wielką armię, to Bułgarom tak dobrze już nie idzie i bardzo ciężko jest im obronić się w Przełęczy Górskiej, gdzie Bizantyjczycy ich zaatakowali. Jednak znowu Bułgarzy są zwycięzcy i przywracają ten ich ukochany trybut, który co roku miał do nich spływać z Konstantynopola. Przez 4 lata on spływa, a w 4. roku cesarz decyduje się wysłać im zamiast złota końskie łajno. I ta obraza powoduje, że Bułgarzy znowu zbierają swoje siły, ruszają na południe, jednak tym razem nie dochodzi do bitwy. Obie armie spotykają się, dochodzi do negocjacji i Bizantyjczycy zgadzają się znowu płacić trybut Bułgarom. Ale po śmierci Hana Kardama dochodzi do władzy nowa gałąź dynastii panującej, ta gałąź, która teraz mieszkała na północy, na nowo podbitych terytoriach. I tym pierwszym władcą z nowej gałęzi jest Han Krum, który w 803 roku dochodzi do władzy. Krum jest wodzem bardzo wojowniczym, ma zamiar podporządkować sobie całe bizantyjskie ziemie, przynajmniej te europejskie. Swoją karierę rozpoczyna od tego, że w 809 roku niszczy ważną bizantyjską twierdzę, która później nazwana będzie Sofia i stanie się stolicą Bułgarii. Tym razem zostaje ona zrównana z ziemią, ale cesarz Nikefor bardzo szybko mobilizuje armię, odbija Sofię i zaczyna jej rekonstrukcję. Następnie najeżdża stolicę Bułgarów, Pliskę, i doszczętnie pali ją, równa to miejsce z ziemią, dokonując rzezi mieszkających tam Słowian i Bułgarów. Han Krum wycofuje się na północ w góry i tam stawia desperacki opór przed bizantyjskim najazdem. Do decydującej bitwy dochodzi na przełęczy Wyrbica w 811 roku. Bizantyjskie wojsko w niekorzystnym dla siebie terenie dokonuje ataku pod górkę, który to nie udaje się. Bułgarzy przełamują szyki bizantyjskie i w kontrofensywie miażdżą praktycznie całą bizantyjską armię. Dochodzi do tak niesamowitego pogromu, że sam cesarz bizantyjski Nikefor ginie w bitwie i Han Krum każe oprawić sobie jego czaszkę w srebro i będzie w następnych latach dumnie pił z niej wino. W 813
W kontrze za ten atak uderza na sam Konstantynopol z zamiarem zdobycia go, ale mury tego miasta są potężne, więc dochodzi do negocjacji. I w negocjacjach strony ustalają, że Krum jest zwycięzcą, podjedzie pod bramę, wbije w nią swoją włócznię jako symbol zwycięstwa i odjedzie zadowolony, oczywiście zbierając dużo złota, które Bizantyjczycy zapłacą mu chętnie, tylko żeby zostawił ich teren w spokoju. Dochodzi do tej inscenizacji, że tak powiem, ale kiedy Krum podjeżdża pod bramę Konstantynopola, Bizantyjczycy otwierają do niego ogień z łuków. Trudno powiedzieć o ogniu z łuków. Strzelają do niego z łuków po prostu. On odwraca swojego konia, galopem ucieka i poprzysięga, że zrówna Konstantynopol z ziemią za tą zdradę, którą mu Bizantyjczycy zrobili. Jednakże rok później, kiedy zbiera potężną armię, umiera i cały Konstantynopol może odetchnąć z ulgą, bo groźba groźnego bułgarskiego Hana nie zostanie w takim razie nigdy spełniona. Po śmierci Hana Kruma nastąpił krótki okres chaosu wewnętrznego w Bułgarii, ale już w 815 roku na tronie zasiada Omurtak, zwany Omurtagiem budowniczym. Wykorzystuje on spokój ze strony Bizancjum, aby umocnić Bułgarię. Wznosi wielkie kamienne budowle, w tym majestatyczny pałac w Plisce, którego ruiny widoczne są do dziś. Rozszerza także panowanie bułgarskie daleko na zachód. Za rzeką Morawą podporządkowuje sobie plemiona słowiańskie Timoczan, Braniczewców i naddunajskich Obodrytów. Naczelnicy tych plemion biegną po pomoc do Niemców, co powoduje, że Omurtak wyprawia się aż na tereny niemieckie dwukrotnie, żeby zabezpieczyć swoje nowe zdobycze i aby wybić z głowy kolejne bunty słowiańskim plemionom. W tym czasie władza Bułgarów sięga aż po starożytne Sirmium, czyli współczesną Sremską Mitrowicę. Zobaczcie, jakie to były ciekawe czasy. Bułgaria była największą potęgą na Bałkanach. Niemcy sąsiadują z Bułgarami i walczą o wpływy na terenie dzisiejszej Serbii, a tuż za rogiem czają się Węgrzy, którzy kompletnie zmienią ten układ sił. Ale o tym będzie zaraz. Poza sukcesami budowlanymi i militarnymi, Omurtak chciał umocnić również swoją władzę w oparciu o kapłanów bułgarskich i słowiańskich, prześladując obcych, czyli chrześcijan. Miał na celu bardziej czczenie starożytnej Tangri, bogini nieba, bogini wszystkich koczowniczych Turków i Peruna, gromowładnego boga Słowian. Nie chciał czcić Jezu Chrysta, więc doszło do licznych ataków na kościoły, a wielu wyznawców trafiło przedwcześnie do raju. W tym na przykład biskup Adrianopola, który swoim cierpieniem oczywiście zyskał sobie status świętego. Te wszystkie działania Omurtak mógł sobie spokojnie realizować, nie martwiąc się o swojego południowego sąsiada, bo Bizancjum w tym czasie samo na siebie ściągało problemy. Za panowania cesarza Teofila nie dość, że Bizancjum było zaangażowane bardzo mocno na wschodzie w walkę z Arabami, to jeszcze cesarz wymyślił sobie, że nieładnie jest czcić obrazy, ikony, wizerunki świętych czy też Boga jedynego. I rozpoczął ruch, który nazywany będzie ikonoklazmem, który będzie kładł się cieniem na kolejne wieki w historii Bizancjum. Zresztą o historii Bizancjum opowiadam zupełnie osobno w filmie dedykowanym stricte historii tego imperium. Do niego zapraszam, link w opisie. Tymczasem w 837 roku właśnie na tle etnicznym oraz religijnym wybucha wielkie powstanie Słowian w Macedonii i północnej Grecji. Jako że cesarz nie ma sił, żeby tutaj tłumić to wielkie powstanie, prosi Hana Presjana z Bułgarii o to, żeby wyręczył militarnie Bizancjum w tym problemie. Han oczywiście uderza na Słowian, ale nie oddaje ich pod opiekę Bizancjum, tylko zajmuje tereny dla siebie. W końcu armia bizantyjska również wkracza na te tereny i krew leje się gęsto, a ogień płonie wszędzie, jak wspomina kronikarz bizantyjski. Mimo to
już plemię Smolan na zawsze, na długo trafi pod panowanie bułgarskie. Później Hanowi Presjanowi udaje się dogadać z Ludwikiem Niemieckim, żeby zabezpieczyć się na zachodzie przed ewentualnym atakiem ze strony Niemców i też, żeby razem z nimi szachować Słowian, którzy teraz na Morawach tworzą nowe, wielkie słowiańskie państwo. I zabezpieczony z tej strony uderza na północną Grecję i na Macedonię i zdobywa w kolejnym roku, w 846 i 7, tereny aż po Adriatyk, dzisiejszą Albanię, Macedonię, i Bizantyjczycy oczywiście przybywają z wojskiem, dochodzi do bitwy, przegrywają i w ten oto sposób Bułgaria zdobywa znaczne terytoria zasiedlone wcześniej przez Słowian od kilkuset lat już tutaj. Pamiętamy oczywiście, że od VI wieku Słowianie bardzo głęboko na południe penetrowali tereny dzisiejszej Grecji i te tereny właśnie zamieszkane w tym czasie przez Słowian zostają zdominowane przez Bułgarów i Bułgarzy teraz tu będą tworzyć podwaliny swojego potężnego państwa, które niedługo stanie się cesarstwem. Bo jednak Słowianom było znacznie bliżej do Bułgarów, ponieważ tam ta klasa rządząca już w połowie IX wieku, o którym mówimy, była zeslawizowana bardzo mocno. I kiedy, idąc za ciosem, Han Presjan uderzył na Serbów, no to myślał, że zjednoczy praktycznie wszystkie słowiańskie ziemie na południu pod swoim panowaniem. Tak się jednak nie stało. Serbowie byli na tyle twardzi, że ani w 838, ani w 840 roku nie dali się pokonać Bułgarom. W połowie IX wieku Bułgarzy znowu próbują zaatakować Serbów i znowu przegrywają. Tym razem nawet brat Borysa, późniejszego Hana, trafia do serbskiej niewoli. Ale jak widać, Borysowi jest to w smak, bo 2 lata później przejmuje samodzielnie władzę i nie musi troszczyć się o to, że jego brat będzie próbował go zbić z pantałyku, bo jego brat siedzi w serbskiej niewoli. Borys ma inne problemy. Na terenie dzisiejszej Rumunii i wschodnich Węgier krzyżują się jego interesy z nowym potężnym państwem, z państwem wielkomorawskim. Dlatego też on zawiera sojusz z Ludwikiem Niemieckim, żeby wraz z nim trzymać w szachu słowiańskiego księcia Rościsława, który poszerza w tym czasie granice państwa wielkomorawskiego. Jednakże ma on też pewne problemy wewnętrzne, ponieważ dochodzi do licznych tarć na tle religijnym w jego własnym państwie. Jest coraz mocniejsza grupa, która proponuje chrześcijaństwo. Są kapłani pogańscy, którzy ciągle na dworze Hanów bułgarskich mają bardzo duży wpływ. Tutaj na przykład kroniki wspominają kapłanów Peruna, którzy byli bardzo mocni i doradzali kniaziowi, tutaj akurat Hanowi, w jego poczynaniach. I do przełomu dochodzi wreszcie w 863 roku. W Bułgarii dochodzi do dużego trzęsienia ziemi, klęski suszy i głodu w związku z tym. Han Borys myśli sobie, że może to być znak od niebios, więc zwraca się do cesarza Michała III z prośbą o przyjęcie chrztu. Ten oczywiście robi to z wielką radością i Borys przyjmuje na chrzcie imię Michał, a Michał III, cesarz bizantyjski, jest jego ojcem chrzestnym. I w tym oto czasie, w 863 roku, Bułgaria staje się chrześcijańska i będzie prawosławnym krajem aż do dzisiejszych lat. Wcale tak nie musiało być, ponieważ na przykład Serbowie, którzy byli tylko trochę dalej na zachód, nie zostali krajem prawosławnym w owym czasie, bo w tamtym czasie byli pod mocnym wpływem Rzymu, ale to się jeszcze zmieni. Zresztą zapraszam Was do filmu o historii Serbii, gdzie w szczegółach o tych zawiłościach serbskich opowiadam. Tymczasem Han Borys zostaje chrześcijaninem i teraz nie może się zbytnio też obnosić ze swoją nową wiarą, ponieważ od razu miałby bunt całej pogańskiej ludności swojego kraju, więc stopniowo umacnia wpływy chrześcijańskie, aż do czasu, gdy uznaje, że jego syn Włodzimierz może zostać nowym Hanem Bułgarów. I zobaczcie, już tutaj mamy imię Włodzimierz, typowo słowiańskie w dynastii panującej w Bułgarii. Włodzimierz natomiast nie zamierza, tak jak ojciec, zostać chrześcijaninem. Przywraca kult Peruna,
przywraca pogańskich kapłanów na dwór w Bułgarii i to spotyka się z bardzo dużym niezadowoleniem tych środowisk prochrześcijańskich. Wcześniejszy Han, Borys, który teraz siedział sobie spokojnie już w monastyrze i myślał, że tam będzie się modlił do końca swoich dni, po 4 latach tych rządów Włodzimierza wychodzi z klasztoru, staje na czele armii i atakuje swojego syna, pokonuje go w bitwie i za karę oślepia, a jego żonę każe ogolić na łyso, co było symbolem pohańbienia, i wysłać do klasztoru. Dlatego w kolejnych latach władzę przejmuje kolejny syn Borysa, Michała, Symeon. Symeon, który od małego był przygotowywany do duchowieństwa, kształcił się w Konstantynopolu, był biegły w Grece, znał greckich starożytnych filozofów, potrafił się retorycznie po grecku wypowiadać, był człowiekiem niezwykle wykształconym jak na owe czasy. I on to obejmuje władzę w końcu IX wieku nad wielkim w owym czasie już państwem bułgarskim. Ale jako że jest władcą dosyć potężnym, od razu Węgrzy spod judzenia bizantyjskiego atakują na północy na ziemię bułgarskie i dochodzi do 2 ciężkich bitew, w których znowu wezwany zostaje ten sędziwy Borys Michał z tego klasztoru, żeby pomagał swojemu synowi. Staje ramię w ramię z Symeonem i razem próbują węgierski najazd odeprzeć. W 2 bitwach przegrywają, chronią się wreszcie w stolicy Bułgarii, w Plisce, ale Węgrzy nie są tutaj, żeby położyć kres państwu bułgarskiemu, są tylko po to, żeby zebrać solidne łupy. Plądrują niemalże pół Bułgarii i pełni łupów, objuczeni, wracają na północ. Bułgaria jest uratowana, Symeon wyciąga z tego bardzo ważne wnioski, umacnia swoją pozycję i stara się odbudować państwo bułgarskie. Ten początek jego rządów, który o mało się nie załamał z powodu najazdu węgierskiego, daje mu do myślenia. Postanawia zniszczyć Węgrów, a przynajmniej usunąć zagrożenie z północy spowodowane ich koczowniczym, wojowniczym trybem życia. Pamiętajcie, że Węgrzy dopiero co sprowadzili się tutaj ze stepów euroazjatyckich i są nowym, bardzo jurnym plemieniem koczowniczym, które będzie siać spustoszenie przez praktycznie cały X wiek, praktycznie w całej Europie. Ale Symeon da im łupnia nad rzeką Boch, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Atakuje teren wschodnich Węgier ówczesnych, który w nomenklaturze węgierskiej nazywany jest Etelkos, i tam sprzymierzony z nowymi koczownikami, z Pieczyngami, Bułgarzy w wielkiej konnej bitwie, która musiała wyglądać przefenomenalnie, pokonują w 896 roku kilkadziesiąt tysięcy węgierskich wojowników. I w ten sposób Etelkos, czyli ta wschodnia część Imperium Węgierskiego w owym czasie, zostaje utracona przez nich na zawsze, a tereny te stopniowo będą zajmować teraz Pieczyngowie, o których to jeszcze usłyszymy, bo będą nieźle mącić w historii tej części Europy przez kolejne ponad 100 lat. Kiedy Symeon uporał się z problemem na północy, postanowił w 913 roku zaatakować na południu, ponieważ nowy cesarz przestał jak zwykle płacić daninę Bułgarom. Uderza on na Konstantynopol, ale tym razem nie po to, żeby zdobyć to miasto, tylko żeby zdobyć koronę cesarską dla siebie. On czuje się godny być cesarzem bizantyjskim, bo jak wspomniałem wcześniej, zna świetnie Grekę, jest wykształcony, jest światowy i uważa, że to jest tytuł, na który on jak najbardziej zasługuje. Dochodzi do układu, w którym to córka Symeona ma poślubić następcę tronu bizantyjskiego i w ten oto sposób te 2 wielkie rody mają się połączyć, a mężczyzna z ich połączenia ma być nowym cesarzem bizantyjskim i w ten oto sposób być może w przyszłości Bułgaria i Bizancjum zostanie spojone w jedno. Jednak już rok później cesarz anuluje ten traktat, ale to nie przeszkadza w tym, żeby Symeon od 913 roku zwał się cesarzem, ponieważ też taki tytuł dał mu w 913 roku cesarz bizantyjski w trakcie negocjacji. Więc Symeon teraz
prowadzi własną, niezależną politykę, umocniony autorytetem cesarza i nie przeszkadza mu to, że w 917 roku na Bułgarię od północy atakują Pieczyngowie, którzy oczywiście zostali przekupieni przez Bizantyjczyków, żeby osłabić to coraz silniejsze państwo. Symeon atakuje na armię bizantyjską, która równocześnie z Pieczyngami atakuje na jego państwo, pokonuje ich pod Achelo i w ten oto sposób umacnia swoje nowe cesarstwo, a następnie kieruje się na południowy zachód i zdobywa jeszcze więcej terytoriów na terenie Grecji. I w ten oto sposób Bułgaria w latach 20. X wieku dochodzi do szczytu swojej potęgi i od tego czasu będzie już niestety coraz gorzej. Przez kolejne 100 lat zniknie ona zupełnie z mapy politycznej Europy. Jak do tego doszło, opowiem Wam za moment. W 927 roku umiera car Symeon Wielki i władzę przejmuje po nim car Piotr. Mimo że będzie rządził przez około 40 lat, to ten czas będzie już okresem upadku Imperium Bułgarskiego. Wynikać to będzie głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, Węgrzy będą w szczytowej kondycji i będą czynić co chwilę najazdy na ziemie bułgarskie, serbskie, chorwackie i bizantyjskie. Po drugie, w Bizancjum dochodzi do władzy nowa dynastia, dynastia macedońska, która będzie starać się odbudować świetność imperium. Jak to mówią Amerykanie, make Byzantium great again. No i wreszcie trzeci powód to Ruś Kijowska, która będzie coraz potężniejsza i która też będzie naciskać od północnego wschodu na tereny bułgarskie. Tak więc pierwszym wielkim ciosem, jaki spadnie na Bułgarię, będzie najazd kniazia ruskiego Światosława, który to po uporaniu się z Hazarami daleko na wschodzie w latach 60. X wieku, następnie przekupiony przez cesarza bizantyjskiego, uderzy na Bułgarię w 967 roku. I będzie w tym czasie Bułgaria tak słaba, a Ruś tak silna, że Światosław w krótkim czasie zdobędzie podobno aż 80 bułgarskich grodów i usadowi się tutaj na dobre. Prawdopodobnie Światosław planował włączyć Bułgarię do swojego państwa na stałe. Jednak w kolejnym roku zostanie pokonany przez Bizantyjczyków dalej na południu, kiedy to szykował się do ataku na Konstantynopol, a bardzo niedługo później, wracając do Kijowa, zostanie Światosław napadnięty przez Pieczyngów, zabity. Tureckim zwyczajem z jego czaszki zostanie zrobiony kielich na wino dla wodza Pieczyngów. Ale to, że Ruś zostanie pokonana i Światosław zginie, wcale nie usunie zagrożenia z tej strony. Tym bardziej, że nowy cesarz Bazylii II postawi sobie za cel zniszczenie państwa bułgarskiego. I mimo że na przełęczy Trajana w 986 roku Bułgarzy po raz ostatni zwyciężą w wielkiej bitwie z Bizancjum, to cesarz wyciągnie z tej porażki wnioski, przygotuje się i w kolejnych latach będzie prowadził serię długotrwałych, bardzo metodycznie przygotowanych kampanii, ażeby Bułgarów wyniszczyć. I do takiego finalnego starcia dojdzie w 1014 roku pod Klindon, gdzie Bazylii II będzie przez kilka dni wytrwale szturmował pozycje dobrze przygotowanych do obrony Bułgarów. Będzie ich atakował, nie mogąc uzyskać powodzenia. Wreszcie część jego armii okrąży ufortyfikowane pozycje w górach bułgarskie, uderzy od tyłu, a piechota bizantyjska z cesarzem na czele ruszy frontalnie i wreszcie Bułgarzy zostaną pokonani. Zostanie schwytanych 14 000 jeńców i Bazylii dokona czegoś strasznego. Rozkaże oślepić wszystkich tych jeńców, a tylko 1 na 100 zostanie z jednym okiem, żeby poprowadzić pozostałych 99 z powrotem do Bułgarii. Ta katastrofa spowoduje śmierć cara bułgarskiego, który podobno jak zobaczył te tysiące jego wojowników oślepionych, przywiedzionych przez jednookich przywódców, padł na zawał serca. 4 lata później Bułgaria zostaje ostatecznie podbita i znika z mapy dziejów na ponad 150 lat.
znika, ale odnowi się jak Feniks z popiołów, lecz to będzie już zupełnie inna opowieść, na którą Was dzisiaj z tego zamku Baba Vida, znajdującego się w północno-zachodniej Bułgarii, zapraszam. Mam nadzieję, że opowieść o pierwszym Imperium Bułgarskim była dla Was bardzo fascynująca i że dowiedzieliście się mnóstwo o tym niesamowitym ludzie, który był początkowo ludem tureckim, ale stopniowo stał się ludem słowiańskim i dzisiaj Bułgarzy są w 100% już zaliczani do ludów słowiańskich, mimo że ich korzenie były zupełnie inne. Jednak tutaj, na tych południowych terenach, nasza słowiańska kultura była na tyle silna, że zeslawizowała ten turecki lud i dzisiaj możemy tutaj rozmawiać z Bułgarami po polsku i oni świetnie nas rozumieją, a my ich, bo razem jesteśmy Słowianami. Nie zapomnijcie też odwiedzić sponsora tego odcinka, sklep internetowy winnybulgar.pl, gdzie możecie kupić sobie wspaniałe bułgarskie produkty i spróbować niesamowitej bułgarskiej kuchni prosto z tego słonecznego południowego kraju. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.